Cześć kochani, dzisiaj niespodzianka. Uważam, że przemiła, przynajmniej dla mnie. E, Witam Anitkę Dzik i przedstawiam ją wam. Anita Dzik, jeszcze raz. Przemiła, przesympatyczna dziewczyna, z którą się znamy. Ale nie w takich kontekstach, w jakich żebyście już zdążyli pomyśleć. Nie, ja jestem bardzo taki, wiecie, na błogonadzieżny, jak to mówią Rosjanie i tak dalej, poustawiany, nie, uchowaj Boże. Żartuję, wygłupiam się jak zwykle. Posłuchajcie, z Anitką znamy się już od ładnych paru lat, nie wiem, 5, 6. Przyjeżdżamy często na wspólne szkolenia, gdzie ja akurat robiłem często wykłady, wymieniamy się telefonami, informacjami, czasami jakimiś konsultacjami i tak dalej, i tak dalej. Swego czasu nakręciłem 2 wywiady z jej taką, powiedzmy, kuracjuszką, Kingą Dąbrowską, Kinga, którą mam na playliście, znaczy w playliście wywiady. Chodziło akurat o synka Kingi, tam była cukrzyca typu 1, celiakia i parę innych rzeczy i chłopak akurat wtedy na tym etapie wyszedł z tego i tak dalej, i tak dalej. Ale do czego zmierzam? Jeszcze raz powtórzę, ja akurat sam zajmuję się od 2000, połowy 2013 roku takim bardzo kompleksowym programem zdrowia, zresztą opracowanym przez czeskich lekarzy, a od lat 90, końca lat 90. w ogóle profilaktyką zdrowotną, to ta informacja dla tych, którzy po raz pierwszy być może weszli na ten kanał i nie wiedzą dokładnie o co w tym wszystkim chodzi. I Anitka również jest uczestniczką tego programu. Najpierw była tylko taką, powiedzmy, kuracjuszką, taką, dziewczyną, która uwierzyła, nie była niewiernym Tomaszem i uwierzyła, zaczęła zastosowywać ten swój program, ten nasz program, a później zaczęła go po prostu propagować, bo okazało się, że ona ma w swoim otoczeniu masę ludzi, którzy potrzebują po prostu pomocy. I teraz Anitko, powiedz mi, jak to się zaczęło? Kiedy ty w ogóle weszłaś na ten program, kompleksowy program zdrowia i jak to się potoczyło? Od kogo usłyszałaś? Czy uwierzyłaś od razu, czy po prostu nie bardzo, ale nie widziałaś innej szansy? Opowiedz coś o tym. Oczywiście, Januszku, już Wam wszystko opowiadam. Dokładnie z kompleksowym programem ochrony zdrowia spotkałam się w październiku. 26 października przystąpiłam do programu. Ale Dlaczego? który to był rok? 2019. A, dobra, 5 lat temu. No, 2019, 26 październik. I w tamtym momencie ja szukałam dla siebie rozwiązania, bo biegając od lekarza do lekarza, no niestety leki farmaceutyczne pomagały mi tylko wegetować. I ciągle czułam ból, ciągle czułam dyskomfort. A miałam problemy żołądkowo-jelitowe, zgagę, refluks, przelewania, bóle brzucha po posiłkach, hemoroidy, silne migreny, gdzie ketonal, tramal kompletnie już nie pomagały. Mhm. Pojawiły się zmiany nowotworowe trzonu macicy. Co Przy ty mówisz? wzroście 164 cm ja ważyłam prawie 88 kg. A zaraz, Dzisiaj, przepraszam, mogę ci przerwać i udostępnić tak, parę fotek pokazać? okej. Bo ty mi dałaś te fotki, żebym po prostu, jeżeli trzeba będzie, to żebym pokazał Anitkę, a więc ja tutaj pokażę Anitkę, żeby nie było tak, że jakiś tutaj dym wpuszczamy, że tak powiem. Więc zobaczcie, to jakieś tu okno mi się czasami pokazuje, więc zobaczcie, tak wyglądała Anitka i ona, widzicie, nie wstydzi się, nie boi się tego pokazać, ja to cenię w ludziach, że po prostu dają swoje świadectwa. Tutaj Anitka, a dzisiejsza Anitka to jest szalona różnica. Zobaczcie, Dokładnie. jak się dziewczyna niesamowicie wyraszczyła, ale figurka to jest jeszcze mało, bo to oczywiście, że to jest bardzo ważne, ale tu chodzi przede wszystkim o zdrowie, tak? A więc cofamy jeszcze raz, żeby to zapadło, że tak powiem, w pamięć. Zobaczcie, można zrobić, to nie jest Photoshop, absolutnie, zatrzymuję udostępnienie, czyli kliniczny dowód, że było tak, jak było. Dokładnie. I powiem Wam, że no, medycyna akademicka nie dawała mi żadnego rozwiązania, więc zaczęłam szukać. Stwierdziłam, że muszę zrobić coś innego.
coś, co pomoże mi rozwiązać mój problem, Mhm. problem zdrowotny. I w momencie, kiedy właśnie pojawiły się zmiany nowotworowe trzonu macicy, moja siostra skorzystała już z programu i wiedziała, jak ten program działa na organizm. Dlatego ja podjęłam tą próbę, podjęłam tą decyzję i pojechałam na takie spotkanie informacyjne, w którym został mi przedstawiony cały kompleksowy program. Nie podjęłam od razu decyzji, Mhm. musiałam się z tym przespać, tym bardziej, że nasze środki finansowe z mężem no nie stały najlepiej, a więc No no za to wszystko była się płaci niestety, no trzeba gdzieś to kupić, dokładnie. pewne komponenty. Dokładnie. To była po prostu nasza wspólna decyzja. I ja na drugi dzień zadzwoniłam i stwierdziłam, że po prostu ja muszę to zrobić. Ja muszę to zrobić, bo jak nie spróbuję, to się nie przekonam. Tak. I powiem Wam szczerze, że to był strzał w dziesiątkę, bo dzisiaj jestem kompletnie zdrową kobietą. Ja mam 45 lat, mam dwie cudowne wnusie. Ty masz już w Oczywiście nosie? tak, mam dwie cudowne wnusie. O tym to nie E, wiedziałem. no i powiem wam, że nie tylko pomogłam sobie, ale również pomogłam swojej rodzinie, pomogłam przyjaciołom, pomagam dzisiaj innym. Mam wiele osób, które borykają się z dużymi problemami zdrowotnymi. Tutaj może zacznę po części też od mojego męża, który miał bardzo duże problemy zdrowotne, Od bo on Mirka zdaje się, tak? Mirek? tak, tak, Mirka. On już ponad 20 lat brał tabletki na zgagę, gdzie lekarze cały czas mu powtarzali, że on będzie brał te tabletki do końca życia. Tak, Nieprawda, nieprawda. W momencie, kiedy organizm się kompletnie oczyścił, dostał to, czego potrzebuje, tak jest. nie potrzebuje tabletek. Brał tabletki już ponad 3 lata na nadciśnienie i też miał O. mówione, że tabletki będzie brał do końca życia. To jest po prostu nieprawda, to jest brednia, tylko trzeba sięgnąć po tą odpowiednią Tak. wiedzę. Też trzeba poznać mechanizm własnego organizmu, potrzeby, czego on potrzebuje. Bo jeżeli my kompleksowo działamy na organizm, to dzieją się cuda. I tutaj mój mąż Mirek jako nastolatek miał ogromny problem z zatokami. Zatoki zostały mu przysuszone lampami, tak jak to w tamtych czasach bywało, tak? I w momencie oczyszczania działy się okropne rzeczy, bo on przez kilka dni był spuchnięty. Nos miał po prostu zrównany Mhm. z policzkami. Lało się z niego, mało tego, wychodziły kawały krwi. Czyli takie Poduszka była strzepy. zmieniana codziennie, bo po prostu no tak się lało z niego. Zatoki się oczyściły i do tej pory ma święty spokój. Miał problem z rwą kulszową, tak? Dzisiaj tego problemu nie ma. Rozwiązują się wszystkie problemy zdrowotne, kiedy eliminujemy przyczynę. A Mhm. niestety lekarze patrzą tylko na objawy, a nie na całość człowieka. A my jesteśmy całością. I kiedy działamy holistycznie na nasz organizm, to wtedy możemy wyjść na prostą. Tutaj jeszcze wspomnę Wam też o kobiecie, starszej kobiecie, która A leczyła poczekaj, się Nitko, pozwolisz, że ci przerwę, bo zaraz, dobrze. bo wcześniej rozmawialiśmy, żebyś podała takie parę przykładów jest, ale powiedz mi, bo teraz no, świecisz wiedzą. Ty też dzisiaj już prowadzisz wykłady, prelekcje. Masz tą wiedzę nieprawdopodobną też. Czy całą wiedzę posiadałaś wcześniej, te 5-6 lat temu? Nie. Właśnie ja nie posiadałam tej wiedzy. I tutaj właśnie jeżdżąc na szkolenia, spotykając się z ludźmi, którzy dzielili się tą swoją wiedzą, tak jak ty, Januszku, to ja po prostu sama też obserwując swój organizm, obserwując Mhm. zachowania, zjawisk, jakie miały miejsca u innych osób, które przechodziły kompleksowy program, ja dzisiaj po prostu nauczyłam się też wyciągać wnioski i ja też często konsultowałam te przypadki również z Tobą, konsultowałam z innymi, tak żeby po prostu mieć pewność, czy
nie wprowadzić jeszcze dodatkowych środków, tak, żeby cokolwiek wspomóc cały ten proces, bo proces oczyszczania organizmu nie jest łatwy. My Mhm. po drodze spotykamy bardzo wiele trudności. Ja też je spotykałam. W pewnym momencie moja skóra, która jest naszą trzecią nerką, ona wyglądała jak poparzona. Bo to wszystko, cały ten syf, co ja miałam w środku, przez wiele lat pracując na niego, bo ja sama zapracowałam sobie na te choroby. Mhm. Więc to wszystko musiało się wyrzucić, a jeżeli organizm nie dawał, jeżeli wątroba była tak bardzo obciążona, nerki były Mhm. obciążone, no to wyrzucane zostało to przez skórę. To jest skórę, tak. I ja tutaj znowu, bo tak ci od czasu będę przerywał. Znałem masę ludzi, no tym, którzy się gdzieś tam zgłaszali do nas, no i powiedzmy po tygodniu, po dwóch, proszę pana, ja to przerywam, to szkodzi, albo w ogóle znikali, już się nie odzywali, czyli zapłacili, jak i nie dla nas przecież, bo my dajemy tylko, że tak powiem, namiary, gdzie to można dostać, pomagamy w tym wszystkim. I jest sprawa taka, że ci ludzie, na przykład niektórzy oczywiście znikają. Dlaczego? Bo się wystraszyli, bo tak jak ty mówisz, skóra się zrobiła jakaś czerwona, jakaś wysypki. Proszę pana, ja alergii dostałem od tego. Nie, nie. To jest błogosławiony objaw, dlatego że to jest tak zwany kryzys ozdrowieńczy. Nazywamy to też syndromem subiektywnego pogorszenia się samopoczucia, bo organizm musi wyrzucić właśnie chociażby przez skórę. To, że się człowiek czuje na początku gorzej, to jest oznaka zdrowienia. Nareszcie się coś ruszyło. Jeżeli teraz się nie ruszyło, to się nigdy nie ruszy, tak prawdę mówiąc, i nawet nie zauważymy tego etapu, tak jak u ciebie to było, że pojawiły się komórki nowotworowe, proces nowotworowy i później co? Co? To już nawet nie chcę mówić, bo za dobrze te tematy znam. Takie, przepraszam, taki wtręt, ale trzeba było pewne rzeczy, no nieraz to wyjaśniam, no nie? Tak, dokładnie. Powiem Ci, Januszku, że każdy z nas jest cwany, dopóki tak naprawdę nie dotknie go choroba, dopóki nie zacznie każdego dnia odczuwać ból, tak? A w momencie, kiedy dotyka nas ta choroba, potrafimy dostać pokory. Ale dlaczego dopiero wtedy? Dlaczego dajemy sobie przyzwolenie właśnie na rozwijanie się tej choroby? Mhm. Bo my po prostu mamy tendencję do odkładania działania i bagatelizujemy, ignorujemy te lekkie objawy, które się pojawiają. Mhm. A w konsekwencji, kiedy mamy już lekkie objawy, kiedy zaczyna nas boleć głowa, to już organizm daje nam znak, że coś jest nie tak, że coś się dzieje. I wtedy mamy problem, bo z lekkiego problemu zdrowotnego rozwija się poważny problem zdrowotny, który jest dużo trudniej leczyć. Tak, ja wielokrotnie obserwowałem i obserwuję tego typu rzeczy. No powiedzmy, mając 40 lat czy 40 parę lat, nie miałem za zielonego nawet pojęcia o tym wszystkim, o czym ty teraz mówisz. I jak pojechałem na takie pierwsze, tak, trochę podstępem mnie zabrano, mieszkałem wtedy w Ełku. Znajomi zaprosili mnie do Sopotu na pewno jakieś tam, a wiesz, będą wykłady, ty to lubisz, coś tam posłuchać. I tam dopiero, tak jakby mnie ktoś potrząsnął. Pamiętam, że był wykład specjalisty farmacji pana Sławomira Ambroziaka. Jak on zaczął mówić o pewnych rzeczach, o zdrowiu, o witaminach, o minerałach i tak dalej, to dlaczego ja o tym nic nie wiem? Dlaczego nie mam pojęcia o tym, że ja jem i nie zdaję z tego sprawy, że to, co zjadam, albo buduje, albo niszczy mój organizm? I ja dopiero zacząłem się uczyć, interesować. Słuchajcie, dzisiaj to już jest 25 lat. To nie były tylko tematy odżywiania, suplementacji, to były pola magnetyczne, to była woda, to były jeszcze inne historie, sprawy związane z rozwojem osobistym, duchowym. Co my mamy pod kiepełką? Dokładnie. I dlatego, słuchajcie, niektórzy, no to dobrze, to proszę mi to powiedzieć, jak to działa. Ma pan 2 minuty. Żegnam pana i koniec, kropka. Dzisiaj już się nauczyłem tego.
Bo ten ktoś jest niepoważny, a więc co on ma pod kiepeł? On nie szanuje siebie przede wszystkim. Koniec, kropka. A Dokładnie. inni, owszem, chcą, ale chcą tak bach, pstryk, cudowna tabletka, tydzień czasu zażywa, ma być już zdrowy. A wchodził w chorobę przez 10, 15, 20 lat. I później tak cudownie, tak błysnęło, huknęło, nie powiem co jeszcze, i już jestem zdrowy, już jestem zbawiony. To nie tak. Właśnie, Anetka, przerwałem ci, a zaczęłaś mówić o następnym przypadku pewnej pani, tak? Tak, 76-letnia wówczas kobieta leczyła się u chirurga naczyniowca, miała problem z żylakami. Jej nogi wyglądały po prostu potwornie, były czarne. Tak, tak, wiem, I widziałem takie nogi. Tak. lekarz, chirurg, naczyniowiec powiedział jej, że już po prostu nie będzie jej leczył tych żylaków, bo to grozi stopą cukrzycową. Mhm. I jej córka, e, będąc właśnie w kompleksowym programie zdrowia, zaczęła suplementować właśnie swoją mamę, tak? I po pewnym momencie jej nogi zaczęły robić się białe. Po prostu to wszystko znikało. I Mhm. jak pojechała na kontrolę do właśnie tego chirurga naczyniowca, to on jej powiedział: niech pani robi to dalej, co pani robi. Po prostu świadomy lekarz, bo są lekarze, którzy z góry zakładają, że gdzie suplementacja? Tak, Nie. tak, To jest niepotrzebne, to tak. jest zbędne. Tylko leki pomogą. Nie, Wyrzucanie pieniędzy. dokładnie. No ale powiedzmy sobie szczerze, że dzisiaj lekarze stali się dealerami. Nie wszyscy, bo są świadomi, ale Tak. niestety lekarze stali się dealerami i sprzedają, po prostu sprzedają to, z czego mają zyski. A świadomy lekarz, on ci powie, że rób to, bo robisz to dobrze. Moje wyniki badań, chociaż wiadomo skąd jest brana średnia statystyczna, Tak. one są idealne. I zawsze, kiedy idę do lekarza, jak robię sobie przynajmniej raz w roku takie profilaktyczne badania, to Mhm. pyta się mnie, co ja robię. Co ja Mhm. robię? Ja Tak, po prostu dbam o codzienną profilaktykę zdrowia, bo nauczyłam się tego. Bo zaczęłam obserwować swój organizm, zaczęłam obserwować to, czego on potrzebuje. Bo jeżeli my kompleksowo wpływamy na nasz organizm, tak, dbamy o niego, a dzisiaj my powinniśmy regularnie się oczyszczać, tak. regularnie dbać o równowagę kwasowo-zasadową w naszym organizmie, bo to jest podstawa zdrowia. To gwarantuje prawidłowy przebieg procesów metabolicznych. I powiem Wam tak szczerze, że jeśli chodzi o redukcję wagi, to właśnie o redukcji wagi decyduje przede wszystkim zmiana składu ciała. Zmiana składu Mhm. ciała, bo Mhm. jeżeli Twój organizm ma te odpowiednie ilości witamin, minerałów, to Ty cieszysz się tym zdrowiem. To Ty możesz utrzymać stabilne BMI. BMI ci nie skacze raz do Tak, góry, wskaźnik raz do masy ciała. dołu. Tak. Tak, nie skacze ci raz do góry, raz do dołu. Moja waga jest stabilna od prawie 2 lat, gdzie bardzo długo walczyłam o to, bo mój organizm potrzebował około roku, aby dojść do siebie. Ale ja konsekwentnie, wytrwale dążyłam do tego celu, bo podjęłam decyzję, Tak. konkretną decyzję. Anitka, I powiedz mi, ile w takim razie, bo pokazywałem te fotki, na koniec jeszcze raz przypomnę, na wszelki mhm, wypadek, ile ty łącznie zrzuciłaś, czyli od momentu, kiedy zaczęłaś kurację do dzisiaj? 33 kg. Od 33 prawie dwóch kg. lat, tak, od prawie 2 lat moja waga jest stabilna. Załóżmy, że to jest 35, licząc, że jedna butla 5-litrowa wody, bo to była woda, ale i tłuszcz i tak dalej, Mhm. no to jest 5 kilogramów, to jest 7 butli. 7 No, butli 5-litrowych, które cały czas nosiłaś na sobie. 60 minut na godzinę, 24 godziny na dobę, 12 miesięcy w każdym roku. Można byłoby policzyć, ile to sekund. Spałaś z tym, prałaś, chodziłaś po zakupy, pracowałaś. Wszystkie czynności, obojętnie jakie, razem z tymi 7 praktycznie prawie butlami. dokładnie.
Dokładnie. I powiem Wam, że kiedy to wszystko ze mnie zeszło, ja po prostu dzisiaj jestem szczęśliwym człowiekiem. I właśnie dlatego pomagam innym. Pomagam innym zrozumieć przede wszystkim sens tego kompleksowego programu, Mhm. bo trzeba zrozumieć jego sens. Bo tutaj my jednocześnie nie tylko oczyszczamy ten organizm, wprowadzamy w organizmie tą równowagę kwasowo-zasadową, ale jednocześnie my go odżywiamy, Tak, bo tak. jedzenie to nie to samo co odżywianie. Dzisiaj wielu ludzi umiera przy pełnym talerzu, tylko z braku konkretnej wiedzy. Tak. I to jest cały sens. Jeżeli ty to zrozumiesz, że zastosowanie jednocześnie tych trzech elementów pozwoli uzyskać tobie synergię, czyli fundament do odbudowania tego naszego zdrowia, to ty wyjdziesz na prostą, dojdziesz do mety. Bo w innym przypadku, kiedy zaczniesz, a po drodze napotkasz jakieś trudności, bo możesz mieć nudności, możesz mieć bóle głowy, Mhm. możesz mieć tak jak ja, wysyp na skórze, egzemy przeróżnorakie, mogą się pojawiać różne choroby, różne dolegliwości, których Znaczy takie wcześniej. nasilenie jakby Tak, objawów, ale pamiętajmy, że to oznacza, że coś się dobrego w organizmie dzieje, organizm się oczyszcza. Kryzys dokładnie. ozdrowieńczy, powtarzam. Dokładnie. I tutaj wiele osób, ja jestem codziennie, bo każda z osób, która skorzysta z kompleksowego programu ochrony zdrowia, jest pod moją opieką. To Mhm. jest moja odpowiedzialność, moja kompetencja, żeby udzielać odpowiednich wskazówek, tak? Co zrobić, żeby zminimalizować te objawy. Dlatego my jesteśmy w stałym kontakcie. Mhm. I powiem Wam, że odkąd się tego nauczyłam, jak to robić, a jestem praktykiem, przede wszystkim praktykiem, mam doświadczenie, więc inne osoby też idą w tym kierunku. Mhm. Tylko te, które zrozumieją sens. Tak, ale Sens, tutaj mam pytanie, a w zasadzie dwa pytania, nazwijmy to negatywne. Zacznę od tego od drugiego, prostszego. Ale jakim prawem ty to robisz? Przecież ty nie jesteś dietetykiem. Czy ty masz jakieś studia dietetyczne? no właśnie, wiele osób mi zadaje to pytanie. Posłuchajcie, tutaj liczy się praktyka, liczy się doświadczenie. Jeżeli ty spróbujesz i coś jest dobre dla ciebie, to ty to praktykujesz. Bo jeżeli nie będzie dobre dla ciebie, to ty to zostawiasz. A ja przekonałam się, ja dzisiaj mam pewność, że ten kompleksowy program ochrony zdrowia powinien zastosować każdy. Każdy. Moje wnusie też są suplementowane. Też Mhm. są suplementowane od poczęcia. Moja rodzina, my całą rodziną się suplementujemy, bo w dzisiejszym świecie my nie jesteśmy w stanie zachować zdrowia bez suplementacji. Co mamy w żywności, co mamy w powietrzu, jaką wodę pijemy. I też liczy się odpowiednie nawodnienie organizmu. O, Tylko żeby nawodnić organizm, to też woda musi trafić do wnętrza naszej komórki. A żeby tam trafiła, potrzebne są minerały. Potrzebne są minerały, które odkwaszają wnętrze komórki. I jeżeli ty na przykład suplementujesz się, przypuśćmy, jedną witaminą C czy jedną witaminą D, nie ma kompleksu. Nie ma kompleksu, nic ci to nie da. Nic po prostu to nie da. tak. Znowu wejdę ci w słowo. Od wielu lat powtarzam, że ludzie. Ale proszę pana, ja się suplementuję. Ostatnio na jeden ze stron facebookowych przeczytałem w odpowiedzi na mój wpis i na moją audycję, link do audycji na temat w ogóle zakwaszenia. Tam była omawiana cała praca naukowa z National Library Medicine. Konkretne dowody naukowe, tak, jesteśmy zakwaszeni, co trzeba zrobić i tak dalej, i tak dalej. Jakie choroby powoduje zakwaszenie, więc tam pani napisała, no tak, ja się też suplementowałam, aż się nabawiłam hiperkalcemii. I ja oczywiście odpisałem, mówię, proszę pani, przypuszczam, że
Nie była pani na kompleksowym programie zdrowia, nie wprowadzała go, tylko brała pani suplementy jakieś tam, na przykład jakieś wapno, jakiś tam potas, jakiś tam sód, coś tam, czy magnez, oddzielnie takie pojedyncze, wyekstrahowane składniki. To, słuchajcie, to co Anitka mówi, to co ja od lat powtarzam, branie suplementów tak sobie ad hoc, tak trochę przypadkowo, to jest mało sensowne. Dobrze, bierzcie witaminę C, witaminy z grupy B czy coś w tym rodzaju, ale to ciągle jest mało sensowne, bo to działa tylko wyrywkowo. A teraz pytanie, czy masz pewność, że to, co bierzesz, to ci się wchłonie, jeżeli na przykład nie pracuje prawidłowo trzustka i nieprawidłowo pracują jelita, bo kosmki jelitowe są zamulone, poniszczone i tak dalej. Więc coś z tym trzeba zrobić. Co z tego, że ci się wchłonie w jelitach coś tam, jeżeli później krwiobieg nie rozprowadzi tego do komórek, bo mamy problemy z naczyniami krwionośnymi, bo zmniejszyło się światło naczyń w wyniku miażdżycy. A teraz pytanie znowu, co to jest miażdżyca? No to jest LDL, zły cholesterol. Jaki zły? Ten cholesterol jest błogosławiony, bo łata ci pęknięcia, mikropęknięcia, które powodują i dlatego pojawia się cholesterol. A teraz dlaczego tu się zmniejszyło światło? Bo złogi wapniowe, wapniowo-szczawianowe, na tym osadzają się złogi, znaczy produkty utleniania LDL cholesterolu, który nas ratuje, ale w wyniku tego, że mamy w sobie masę wolnych rodników, to one utleniają ten LDL cholesterol, no i się mówi zły cholesterol. A więc zobaczcie, trzeba zadbać o naczynia krwionośne, trzeba zadbać o trzustkę, zadbać o właściwy poziom cukru, insuliny we krwi, tak, domineralizować organizm. Trzeba załatwić kilka dziedzin. I my to robimy w tym kompleksowym programie zdrowia czy ochrony zdrowia, bo ja kiedyś to wprowadziłem, te nazwy. Najpierw to był kompleksowy program bezpiecznego odkwaszania, oczyszczania i odchudzania organizmu. To było długie. Później kompleksowy program ochrony zdrowia. Skończyło się na kompleksowy program zdrowia i krótko i węzłowato. I trzeba zająć się tymi dziedzinami. Ale posłuchaj, to było jedno pytanie, krótsze. Ty powiedziałeś, że nie masz papierów dietetycznych, jesteś praktykiem i dzień dobry, ja też jestem praktykiem. Magister, inżynier, mechanik maszyn rolniczych. Kto panu dał prawo do leczenia? Ale ja nikogo nie leczę. Ja przekazuję informacje na temat tego, jak wspomagać organizm. Przez 25 lat studiowania, korzystania z wykładów, warsztatów prowadzonych również przez lekarzy polskich, doskonałych lekarzy zagranicznych, no, różnych naukowców, poprzez naukę w internecie, gdzie przeczytałem masę prac naukowych, można zdobyć wiedzę czy nie. Dzisiaj się tym dzielę. A robiłem również, kochani, wykłady dla lekarzy i oni podchodzili czasami do mnie: panie kolego, a jaką pan ma specjalizację? Bo to jest zaskakujące. Ja o tym jeszcze nie słyszałem. No i wtedy ja mówiłem: jestem tylko magister, inżynier, mechanik maszyn rolniczych, konstruktor. To był szok. Ale teraz pierwsze zasadnicze pytanie. Powiedziałaś, Anitko, zrzuciłaś 32, 3. 33 kilogramy. A dlaczego ty, cwaniaku w spódnicy, nie mówisz, że musiałaś przejść operację wycięcia nadmiaru skóry, która ci zwisała? No niestety, ale skóra mi nie zwisa. I to jest właśnie piękne, bo większość osób, które dokonują tej redukcji wagi, a dużo zrzucają tych kilogramów, właśnie mają problem ze zwisającą skórą. Moja skóra nie wisi, moja skóra jest jędrna, moja skóra jest elastyczna. Dlaczego? Bo kompleksowy program ochrony działa na poziomie komórkowym. Tak. Na poziomie komórkowym, a kiedy zdrowieje komórka, zdrowieją tkanki, zdrowieją narządy, zdrowieją układy, zdrowieje ciało. Ty masz figurę taką, jaką chcesz. No słuchajcie, przecież to jest nie tajemnica, wielokrotnie o tym mówię. 2 stycznia 2024 roku skończyłem 70 lat, czyli w dniu robienia tej audycji mam 70,5 roku już z malutkim haczykiem. Nie mam.
mam cudowną partnerkę, która mówi, no Janusz, ty jesteś dla mnie, ja nawet nie dostrzegam w tobie jakichś oznak starości. Energia, Ale ładne dokładnie. ciało, ładnie zbudowane, jędrne, nie ma zwisów jakichś skóry i tak dalej, i tak dalej. A więc wszystko jest w porządku, tak się chwalę, tak? O, Ale dokładnie. właśnie. A więc nie ma czegoś takiego. A dlaczego zadałem to pytanie takie wredne? Dlatego, że wiele lat temu, jak w Nisku byłem, taka miejscowość na Podkarpaciu, jak wjeżdżam do Niska, to a i spotykam się, mówię, słuchajcie ludzie, czemu was tak nisko? No tak się, tak trochę idę po bandzie. Żartuję sobie. Miałem wykład, było chyba z 40 parę osób i siedział taki facet i jeszcze jego, później się okazało, mama pielęgniarka i on gruby, znaczy otyły bardzo. I tak słuchają, słuchają, ponure oczy, ale ja czułem, że coś będzie, coś będzie. Skończyłem swoje. Czy mogę zadać pytanie? Ależ proszę. A czemu pan nie mówi tak, wiecie, napastliwie, tak groźnie? Czemu pan kłamie? Ja mówię, a o co chodzi? Czemu pan nie mówi, że później trzeba na operację wycięcia skóry pójść? Na operację pójść. A jaką operację? Wycięcia skóry, przez wszystko będzie zwisać. Wiecie co, że wtedy to ja zbaraniałem. Bo facet mnie zaskoczył, no, idiotycznym pytaniem na chwilkę, ale tu się włączyły już dziewczyny od razu, które już były też w programie, które doświadczyły i jedna powiedziała, mówi, proszę pana, ja urodziłam 4 dzieci i pana mama też urodziła pana. Czy jej skóra zwisała po ciąży, trzeba było ją wycinać? A więc to było odniesienie się do ciąży, tak? Mhm. Że nic tam nie zwisało. Ale w naszym przypadku na przykład kapitalnie budują się włókna kolagenowe w skórze, bo te kolagen tracimy z roku na rok. Na tym polega między innymi proces aging, starzenia. Tu jest budowany kolagen. A jeżeli jest kolagen budowany, to mamy zbrojenie, że tak powiem, jak są węże ogrodowe i mają czasami taki stalowy lub bawełniany oplot, to jest taki rodzaj zbrojenia, włókna kolagenowe w naczyniach krwionośnych, ale w skórze wszędzie. Więc to nie trzeba nic wycinać, no nie? To tak specjalnie to pytanie zadałem, rzecz jasna. Anitko, powiedz jeszcze, jakie były, jakieś miałaś inne ciekawe, powiedzmy, doświadczenia ze swoimi, nazwijmy to, kulacjuszami. Tak, tutaj kolejnym takim ciekawym przypadkiem też jest jedna z kuracjuszek, która miała bardzo duże problemy, przede wszystkim z trzustką, z nerkami, nadnerczami. W ogóle w całym organizmie był bardzo duży bałagan. Jej poziom zakwaszenia organizmu wydawałbyś się na poziomie, bo pH było 7,4, Ha, ha, a ha, jednak dobrze, dawaj dalej, dawaj dalej. chorowała. Mhm. Jednak chorowała. I powiem Wam, że w 7 miesiącu kompleksowego programu ochrony zdrowia ona dopiero zaczęła czuć jakąś pierwszą poprawę. Ale dziewczyna się nie poddała. Bo ja też jej przypadek wielokrotnie konsultowałam i z Januszkiem, także dopytywałam się, co zrobić, aby pomóc jej jak najbardziej zminimalizować te efekty tego pierwotnego Mhm. pogorszenia się stanu organizmu, czyli tego procesu uzdrawiania się. I dziewczyna się nie poddała, walczyła o siebie i w końcu zaczyna wychodzić na prostą. Ale zobaczcie, 7 miesięcy. 7 miesięcy. Ogólnie powiem Wam, że organizm ludzki potrzebuje 11 miesięcy, aby odbudować swój budulec. I Mhm. to też zależy od tego, jak Ty podejdziesz do tego organizmu. Bo jeżeli nie podejdziesz kompleksowo, a my jesteśmy całością, to ty nie odbudujesz tego budulca w organizmie w przeciągu 11 miesięcy, bo tutaj kompleksowy program ochrony zdrowia najpierw przywraca organizm do tej równowagi kwasowo-zasadowej, jednocześnie go oczyszcza, ale jednocześnie też daje budulec. A w innych programach tego nie ma. Tak, Ty albo oczyszczasz organizm, albo odkwaszasz organizm, tak, albo odżywiasz organizm. tak. A my tutaj robimy to jednocześnie. Dlatego dziewczyna nie poddała się, cierpliwie walczy o siebie, chociaż tam jeszcze są bardzo duże. Teraz właśnie pojawiły się napady głodu. Mhm. Ponownie.
I to też jest cały proces. Nie wiadomo, co jeszcze dalej będzie, ale już zauważyła, że jednak warto było, bo stosowała wiele metod. Wiele metod, wydała ogromne pieniądze, a jeszcze tym bardziej szkodziła swojemu organizmowi. Tak, tak. I kolejnym przypadkiem też tutaj jest kolejna kuracjuszka, która też pozbyła się dny moczanowej, gdzie też już miała przepisywane tak leki, pozbyła się nadciśnienia, bardzo pięknie wyszczuplała, nie wisi jej skóra, także jest bardzo zachwycona, tak? Jest wiele takich przypadków, gdzie osoby na przykład z łuszczycą, Mhm. jeżeli stosujesz kompleksowy program ochrony zdrowia, to w pewnym momencie robi się wyrzut tłuszczycy. I jeżeli ty w tym momencie przerwiesz, no to zatrzymasz proces leczenia się. Tak. Zatrzymasz proces leczenia się. I tutaj to, że jeżeli ty na początku zaczynasz właśnie ten kompleksowy program ochrony zdrowia, a twoje pH jest na poziomie 7,4, no to nie świadczy o tym, że twój organizm nie jest zakwaszony. I tu Właśnie. właśnie, Januszku, poproszę ciebie o wytłumaczenie, Mhm. bo ty bardziej tutaj to wytłumaczysz tak dosłownie. No nie umawialiśmy się, ale chciałem akurat, znaczy dałem ci, że tak powiem, pozwoliłem ci łaskawie kontynuować wypowiedź, ale myślę, że do tego trzeba wrócić. Słuchajcie, no wysłuchacie moich tych audycji na temat zakwaszenia i tak dalej, ale tu w każdym odcinku, jakiejś każdej rozmowie, no, gdzie jest sens, więc przypominam te różne rzeczy. Pamiętajcie, że mamy w olbrzymim takim skrócie do czynienia z dwoma zjawiskami. Możemy mieć do czynienia ze zjawiskiem kwasicy, to chodzi o zakwaszenie krwi, które bardzo trudno następuje, bo organizm będzie bronił pH, prawidłowego pH krwi, które jest w granicach określone 7,35, 7,45. I u zdrowego człowieka pH krwi, jeżeli jest badane, to powinno być w tych górnych rejestrach, czyli 7,42, 7,44, 7,43. Jeżeli pH spada na 7, w okolice 7,35, czyli 7,37, 7,36, to już jest oznaka, jeszcze krew jest alkaliczna, prawidłowy odczyn, ale to już wskazuje na to, że pojawia się drugi, że już dawno jest, od wielu lat, inny rodzaj kwasicy w organizmie. Kwasica metaboliczna. I teraz czytam artykuły dietetyków, lekarzy wielu w Polsce. I wielu lekarzy, wielu dietetyków mówi o zakwaszeniu krwi, kojarzy zakwaszenie, o którym my mówimy, z zakwaszeniem krwi. Mówi, że ale to się nie da krwi w ogóle zakwasić. To jest bzdura. Organizm będzie bronił się, są systemy buforowe i tak dalej, i tak dalej. Zgadza się, ale jeżeli nawet przy ciężkiej chorobie, czy to jest nowotwór, czy to jest cukrzyca typu 1, typu 2, RZS-y, dna moczanowa, wiele, wiele innych, pH krwi będzie prawidłowe, bo bardzo trudno jest zakwasić krew, bo faktycznie organizm broni tego pH, ale wykorzystuje wszelkie możliwości, między innymi systemy buforowe, czyli zapasy minerałów, tak prawdę mówiąc. Jest bufor węglanowy, białczanowy i tak dalej. Nieważne w tej chwili. Natomiast my mówimy o kwasicy metabolicznej, ale często dietetycy mówią o tym, że do zakwaszenia krwi nie może dojść, ale używają kwasica metaboliczna krwi. Nie ma czegoś takiego. Jest kwasica, a więc kwasica krwi, i jest kwasica metaboliczna, która dotyczy zakwaszenia całego organizmu tkanek, przestrzeni międzykomórkowych. I teraz u zdrowego człowieka pH porannego moczu, który wskazuje, co się dzieje z płynami naszymi wewnętrznymi, czyli z tak zwanym interstycjum, czyli płynami wewnątrzkomórkowymi. Wyobraźmy sobie jak wody płodowe w trakcie ciąży. Więc mocz pokazuje, jaki jest stan tych po prostu płynów. To pH powinno wynosić 7,7,4 nawet w granicy tego górnego rejestru, czyli 7,2, 7,3, 7,4. Ale czasami zdarza się, i teraz tak, wszystkie odczyny poniżej 6,5 są już bardzo niebezpieczne.
To jest bardzo groźna kwasica, a jak badałaś, wielokrotnie widziałaś te paseczki pH, paseczki lakmusowe, przy pomocy których ludzie sobie badają pH polanego moczu, to większość to jest 5,2, 5,4, 5,8, czyli U mnie jest przez potężny. dłuższy, u mnie przez dłuższy czas utrzymywało się na poziomie 5,2. 5,2, czyli potężne Tak. zakwaszenie. W dodatku, jeszcze raz przypomnienie tego, co często mówię. Skala pH jest skalą logarytmiczną. Co to oznacza? Że jeżeli jest na przykład pH 5, pH 6, pH 7, piątka jest 10 razy silniejszym kwasem od szóstki, szóstka 10 razy silniejszym kwasem od siódemki, ale tu jest mechanizm 10 razy 10, czyli piątka jest 100 razy silniejszym kwasem od siódemki. Więc co my mamy w sobie i co te kwasy robią? A kwasy to są jony wodorowe, dodatnie jony wodorowe H+. W stawach, jeżeli te jony wodorowe drażnią nam zakończenia nerwowe, to nas boli, stawy bolą, nie dajemy rady chodzić. To się przejawia na stany zapalne, permanentne, wieloletnie i z tego powstają choroby. I teraz, co się dzieje u tej dziewczyny, która miała ciągle pH 7,4, a więc O, zdrowa pozornie, niezakwaszona niby, alkaliczna, wysokie pH polanego moczu, ona jest chora. Otóż u osób, które są bardzo silnie zakwaszone, nie ma minerałów, bufory nie są w stanie pracować, do odkwaszania, do usuwania nadmiaru kwasów, znaczy do usuwania jonów wodorowych, które są podstawą zakwaszenia, do usuwania i do neutralizacji włączają się nerki. W kanalikach nerkowych jony wodorowe, czyli protony po prostu bez elektronów, są wychwytywane i wykorzystywane do budowy, do wytwarzania amoniaku. Silnej zasady. Zasada amonowa, amoniak. I taki mocz jest przeraźliwie cuchnący, bo jeżeli ktoś kiedyś powąchał amoniak, czasami można przejść wokół takich, wiecie, bardzo zaniedbanych panów, którzy sobie lubią dawać w żyłę, są, no, zasikani, cuchną tym moczem, to aż nos wykręca, a więc to jest amoniak. I w takim przypadku w kanalikach, jeszcze raz powtarzam, nerkowych są te atomy, jony, przepraszam, wodorowe, czyli protony wychwytywane. One są wykorzystywane do wytworzenia amoniaku. Amoniak jako silna zasada jest wyrzucana z moczem i ta silna zasada barwi papierki lakmusowe na granat. Wychodzi nam 7,4, a cała reszta jonów wodorowych niezneutralizowanych zostaje w organizmie, czyli zostają kwasy i dalej niszczą nam po prostu organizm. A przy okazji ta zasada amonowa, amoniak, niszczy nerki. I teraz, kochani, niedawno przecież robiłem audycję, gdzie mówiłem na podstawie pewnej pracy naukowej z library, oj, przepraszam, już teraz mi się język będzie plątał, bo za długo. National Library of Medicine, że od 20 roku życia mniej więcej pogarsza się funkcjonowanie nerek. Każdego roku tracimy 1% możliwości nerek do oczyszczania. Czyli mając 30 lat, po 30 latach tracimy w 50 roku życia, mamy już o 30% zmniejszony potencjał prawidłowej pracy nerek. Niszczone są kanaliki nerkowe, kłębuszki nerkowe i tak dalej, i tak dalej. A nerki to jest ojciec i matka wszelkich chorób, jak mówi medycyna chińska. Nad nerkami są nadnercza. Jeżeli dojdzie do wyczerpania nadnerczy, czyli do tak zwanej hypoadrenii, to jest pokłosiem tych 70 ponad chorób cywilizacyjnych, z którymi medycyna nie jest w stanie poradzić sobie. Ale dlaczego te nadnercza są niszczone? Bo jest zakwaszenie, bo są stresy, wysokie poziomy kortyzolu, który również potwornie zakwasza organizm i tak dalej. A więc jedzenie, stresy, a są stresy chemiczne, na przykład jedzenie, są stresy psychiczne, bo ktoś tam się jeden na drugim wyżywa. Są stresy spowodowane sztucznie generowanymi polami elektromagnetycznymi i wiele innych. Stres termiczny i tak dalej, i tak dalej. A więc zobaczcie, zakwaszenie to jest bardzo szeroki temat i trzeba to rozumieć dokładnie. Dobrze zadałaś, Anitko, to pytanie, bo myślę, że to wyjaśniłem. To będzie taka solidna porcja wiedzy. Dlaczego tej dziewczyny
No pH jest okej, a ona jest chora. Bo u niej nie tylko ona miała cały szereg chorób jakiś tam, ale doszło do tego, że u niej nerki zostały naruszone w dużej mierze. I ta kuracja również odbudowuje nerki, ale kochani, trzeba czasu. Jak mamy złamaną nogę, to nie zrośnie się, nie obandażuje, nie łyknę jakiejś cudownej pigułki, witaminy C i za tydzień noga już jest zrośnięta. No nie, tak nie ma. Rozgadałem się, ale myślę, że to było celowe, sensowne. Oddaję Ci znowu głos, Anitko. Tak, tutaj jeszcze wspomnę o kolejnej kuracjuszce, która również stosowała produkty z kompleksowego programu zdrowia, natomiast po prostu nie według zasad kompleksowego programu zdrowia. Po prostu brała, bo brała. Tak. I w momencie, kiedy zobaczyła mnie na TikToku, bo ja tam głównie na TikToku działam, tak, to zgłosiła się do mnie. I dzisiaj jest też w 50 lat ma i dzisiaj jest bodajże to jest trzeci miesiąc kuracji. I zobaczcie, przez rok czasu nie miała miesiączki. Raptem w trzecim miesiącu kompleksowego programu ochrony zdrowia ona dostała okresu. Dostała. Czy Ty nie Zaczęły pisałaś mi zmieniać o jej, niej w no, SMS-ach gdzieś, że o właśnie tej dziewczynie? nie, o tej akurat nie. Bo i miałem jakąś informację albo od kogoś innego, że Janusz, hura, SMS dostałem, ta moja kuracjuszka nareszcie dostała okresu. Nie chodziło oczywiście o sprawy związane z ciążą, tylko że długi okres też nie miała okresu w ogóle i nagle się pojawił okres, ale to po 5 czy po 6 miesiącach, bo to były jakieś problemy duże. No, a tutaj właśnie i ona była bardzo zdziwiona, bo już przez rok nie miała i ja jej właśnie zaczęłam tłumaczyć, że tak właśnie działa kompleksowy program ochrony zdrowia, kiedy go się stosuje z zasadami, Mhm. według wskazówek, które osoby Tak, przeze mnie prowadzone dostają. I tam wiele rzeczy też się zadziało, tak? I w pewnym momencie, kiedy ona właśnie dostała tego okresu, tej miesiączki, no to też był przyrost masy mięśniowej. mhm. E, Ale to też, no, to też jest proces normalny, bo tutaj reguluje się gospodarka hormonalna w naszym organizmie. I to jest proces normalny, który zachodzi. W momencie, kiedy, tak jak już kilkukrotnie podkreśliłam, jeżeli my sensownie oczyszczamy ten nasz organizm, czyli pozbywamy się tych wszystkich szkodliwych mikroorganizmów, tak, tych pasożytów, pleśni, grzybów, dzieją się różne cudowne rzeczy, Tak, których my doświadczamy. Pomimo tego, że po drodze możemy właśnie doświadczyć też pogorszenia się stanu naszego organizmu, tak? tak, no na początku jak zwykle. No, tutaj jeszcze takim kolejnym przykładem jest osoba też bardzo otyła, która też miała problem z nadciśnieniem. Tam już były brane tabletki bodajże ponad 15 lat. I też zobaczcie, to też był proces i ja oczywiście zawsze podkreślam, że my nie odstawiamy leków, bo my nie Tak, leczymy. tak, My nie leczymy, leki odstawia lekarz. Jeżeli wszystko jest w organizmie dobrze, jeżeli badania wychodzą dobre, no to wtedy w takim przypadku lekarz, jeżeli decyduje o odstawieniu leków, odstawia je. No i możesz wszystko, tak? Kolejna osoba znowu z depresją, z silną depresją. Dzisiaj minęły stany lękowe, dzisiaj kobieta inaczej się czuje, inaczej wygląda. I walczy o siebie, dalej walczy o siebie, bo to jest proces. Nie ma, tak jak Janusz wcześniej wspomniał, nie ma złotej pigułki jednej, którą ty weźmiesz sobie i w dzień, w dwa, w miesiąc rozwiążą się twoje problemy zdrowotne. Nieraz potrzeba czasu. Ja u siebie tak naprawdę, kiedy rozpoczynałam program, po 2 tygodniach zauważyłam zmianę na twarzy, ale to tylko dlatego, że schodziła ze mnie woda. tak, woda. Tak, Woda schodziła już ze mnie woda. niepotrzebna, dodam tutaj, bo Anitka mówiła dużo o piciu wody,
ale teraz popatrzcie, bo tu chodzi o rolę wody w organizmie. Woda ma przede wszystkim myć, przepłukiwać, rozcieńczać, rozpuszczać i dlatego woda ma cyrkulować. Aha, to znaczy nie wolno pić, bo mamy tą wodę i jesteśmy opuchnięci. To nie mogę wody pić. Nie, wprost przeciwnie, pij wodę, bo organizm zatrzymuje wodę w organizmie, żeby rozcieńczyć, bo nie ma zapasu. Jeżeli zaczniesz pić, to nadmiar wody zostanie usunięty. Ta stara woda, załóżmy, na jej miejsce wejdzie ta nowa wypita woda, jeszcze przez pewien czas może być opuchnięty, ale jeżeli neutralizujesz toksyny, neutralizujesz kwasy, dostarczasz ciągle wodę, przepłukiwujesz, rozcieńczasz te kwasy, to wczoraj usłyszałem taki bardzo, bardzo fajną od Andrzeja Kmity, akurat wywiad z nim przeprowadzałem, ale mówiliśmy o psyche naszej, o działaniu na podświadomość, jakie afirmacje działają i dlaczego trzeba dziennie na przykład afirmację jam jest, to tak wrzucam gwoli ciekawości, nawet kilkaset razy, 1000 razy powtarzać. Bo mówi tak, macie szklankę brudnej wody, brudnej, bardzo brudnej, widać, żur. I teraz dolewacie do tej szklanki po kropelce. Czy będzie widać różnicę? Jeżeli dolejesz do szklanki 250 ml, przykładowo setkę wody, załóżmy od 50, już, znaczy nadmiar się gdzieś tam wyleje poprzez brzegi, ale już troszeczkę woda zmieni kolorek. Jeżeli dolejesz setkę, już będzie bardziej czysta. Jeżeli dolejesz jeszcze więcej, to będzie jeszcze bardziej czysta. A czemu nie można wziąć, wylać tej wody i napełnić tą szklankę czystą wodą? A więc w tym jest sens, żeby po prostu trzeba wiedzieć, jak to stosować. I teraz słuchajcie, przypuszczam, że po tej audycji będą pytania, bo bardzo często mam tego typu pytania. To proszę mi powiedzieć, co trzeba zastosować. No i co z tego, że ja ci człowieku powiem, weź to. I po pierwsze, będzie tak jak z moim serdecznym kumplem, z którym uczyliśmy się w podstawówce w Ogólniaku, wziął na pierwszy miesiąc kurację. Po 6 miesiącach dzwoni i mówi, że słuchaj, ale to nic nie działa, bo miał wcześniej zawał, cukrzycę. Ja mówię, Zbyszek, ale przecież ty tego kompletnie nie stosujesz, bo ja widzę, czy zrobiłeś jakieś zamówienie, czy nie. No ale słuchaj, ten aloes to 120 zł, to jest cena dla partnera, że tak powiem, 30% taniej, a nie cena detaliczna, to i tak taniej. No i mówi, co ty zrobiłeś? Już wiedziałem, domyślałem się. No poszedłem do apteki, zapytałem i dostałem za 17 zł 100% sok alesowy. Anitko, ty wiesz, o co jest grane, tak? Mhm. A więc Wiem. są ludzie, którzy będą poszukiwać, ta sama nazwa, ale tani zamiennik, to jest po pierwsze. A po drugie, oni będą wiedzieli, bo tam napisze, ile brać czego. I na przykład w przypadku żelu alesowego, jeżeli łykniesz sobie, masz problem 30 razy po 30 ml, to ci głowę rozsadzi. Jeszcze Jak tym się bardziej, ruszą że nie pijesz toksyny, wody. tak jak się ruszą toksyny, a nie będziesz wiedział, że trzeba pić wodę, że trzeba pić specjalną mieszankę ziołową jeszcze, żeby wzmocnić funkcję wątroby nerek, to te toksyny, które przejdą do krwiobiegu, to ci rozsadzą dosłownie głowę i powiesz, to mi zaszkodziło, to jest jakaś trucizna, trutka na szczury. A więc nigdy nie mówimy co, albo ufasz, albo nie. A to proszę przysłać mi, co to jest i jakie składy. I nagle ja widzę, że są fachowcy się pojawili. Oni wiedzą lepiej. Ja daję te audycje, daję całą swoją wiedzę i jeszcze są ludzie, którzy nie ufają. No to jest ich problem. Ja żądam, mówię oficjalnie, jeżeli już trafiliście do mnie albo do Anitki, bo ona jest fachowcem, absolutnym fachowcem. Bo ja to wiem, bo ja to czuję, bo ja znam Anitę od tych 5 lat. Wiem, jak ona myśli serduchem, działa z serducha, to ona doradzi, ona nikogo nie zostawi, bo każdy problem jest inny. Trzeba inaczej nieraz dobierać sobie dawkowania nawet. Trzeba wiedzieć, aha, tutaj teraz, dobra, zmniejszymy, bo się coś zaczęło dziać, a tu zwiększymy, bo się jeszcze nic nie dzieje. Dokładnie jest tak, Anitko? Tak, tak. I tutaj jeśli chodzi o osobę o mniejszej masie ciała, ona będzie przyjmować produktu mniej. Osoba o większej masie ciała będzie przyjmować Dokładnie, produktu więcej. dokładnie. Na przykład I minerały.
Bo tak Tak, mnie na szkoleniach. Janusz, weź porozmawiaj tutaj, no mam człowieka, zobacz, patrzę, widzę na oko już 140 kilo. Mówi, wie pan co, bo ja się nie mogę w ogóle odkwasić. A ile pan bierze, powiedzmy, minerałów? No tyle, ile mi powiedzieli. Konkretnie ile? No na przykład załóżmy 3 razy po 4 drażetki. Ja mówię, proszę pana, to tak jakby pan chciał dziecinną taczką, taką taczuszką dla przedszkolaka i małą łopatką wyrzucać obornik z chlewika, czy przesypywać, powiedzmy, jakąś tam ziemię, przerzucać i tak dalej. Tu trzeba dużą taczkę. Czyli w pana przypadku to trzeba na przykład 30-40 drażetek, a nie 12 dziennie. No ale później przychodzili ci moi, którzy prosili mnie o pomoc. Mówię, stary, ty nie strasz moich ludzi, bo on się wystraszy, że aż tyle ma brać. Chcieliście porady, to ją macie. Zgodnie z tym, co ja stosuję i co jest skuteczne i co jest dobre. Jeżeli nie chcecie, to róbcie po swojemu i koniec, kropka. Zrobiłem się dość radykalny w tej dziedzinie. Dlaczego? Dlatego, że po prostu stwierdziłem, że nie można inaczej. Albo się zastosujesz, albo nie. Koniec, kropka. No. Pamiętasz, Januszku, my kiedyś właśnie na którymś szkoleniu, jeszcze tak dobrze żeśmy się nie znali i ja właśnie też do ciebie wtedy podeszłam, tam u mojego męża, zapytać się właśnie o tą zgagę, o te Mhm. problemy z tym, z tamtym. I ty właśnie wtedy też powiedziałeś, że przy jego masie ciała minerałów najlepiej 40 sztuk. Także Zapamiętałaś to. my w tamtym momencie nie tylko mąż zaczął stosować, Mhm. ale również ja. I ja na przykład takie dawki minerałów, ja sobie robię takie 3-dniowe kuracje, tak? Więc ja sobie biorę po 40 sztuk, do tego na przykład 150, 250, a nawet są okresy, gdzie wypijam 1 litr aloesu. Właśnie o to chodzi. Bo mamy specjalny żel aloesowy, rewelacyjny, zresztą bardzo smaczny przy okazji, bo no, piłem żele różnych firm i czasami aż buzię wykręcało, bo aloes ma taki specyficzny smak w ogóle i tak dalej. A więc zobaczcie, że można to zrobić, ale trzeba sensownie wiedzieć, kiedy, ile. Dla każdego trzeba czasami indywidualnie tą kurację, że tak powiem, skonfigurować i dlatego ja na przykład żądam od tych takich pierwiastków, że tak powiem, czyli ci pierwszaki, którzy wchodzą, ja mówię co 2, co 3 dni się zdwaniami. Pan ma obowiązek mi raportować stan zdrowia, jak się pan czuje, co się dzieje i tak dalej, bo jeżeli jest jakieś pogorszenie, bóle głowy i tak dalej, dobra, to zmniejszamy, to zwiększamy na przykład więcej wody, więcej na przykład specjalnej mieszanki ziołowej i tak dalej, to trzeba znać z praktyki. I musi być opieka. Jeżeli ktoś nawet otrzyma doskonałej jakości jakieś komponenty i będzie stosował tak na chybił, trafił, jak mu się wydaje, to o czym ty mówiłaś, to nie będzie kuracja działać i koniec, kropka, jak powinno. I wszystko. Dokładnie, teraz też mam nową osobę, która po pierwszych 2 dniach dostała nudności, dostała wymiotów, zaczęła wymiotować i też my jesteśmy w stałym kontakcie, Mhm. albo piszemy do siebie codziennie, kontaktujemy się, tak, oni mi raportują, wysyłają, tak, swoje Mhm. pH, jak to wygląda i tak dalej i ja wtedy mam możliwość sobie przeanalizowania Tak, tego i doradzenia, bo tak. jeżeli ja bym nie miała takich informacji, no to jak ja bym mogła pomóc drugiemu Mhm. człowiekowi? Tutaj to też jest nawiązanie relacji i Tak. powiem Wam, że naprawdę jest mnóstwo ludzi, którzy rozumieją i którzy chcą walczyć o siebie, ale są też tacy cwaniacy, co jeszcze niestety nie mają pojęcia o tym, że wszystko jest do czasu, bo wszystko jest do czasu. Fajnie, że używasz pojęcia cwaniacy. Tak, to jest taki rodzaj cwaniactwa, takiego oszukiwania, pójścia na skróty, a organizmu się nie da oszukać. Nie Dokładnie. da się kompletnie. I za to później płacimy. Taka jest prawda. Dobrze, Anetko, bo już praktycznie godzinkę prawie, że sobie gaworzymy tutaj, fajnie. Znaczy, ja jestem bardzo zadowolony z tego,
z tej audycji, bo no, sądzę, że obydwoje jesteśmy bardzo Tak, autentyczni. bardzo, bardzo. Ja jestem zawsze takim emocjonistą, bardzo emocjonalnie reaguję. Ci moi goście to już wiedzą od dawna, że czasami kiedyś jeden z moich znajomków napisał, że mówi, wiesz co, Janusz, ale ja tak czuję przez skórę, ale że ty się strasznie hamujesz czasami, bo chciałbyś w pewnych sytuacjach tak dowalić ostro, ale nie możesz, no bo nie mogę, no muszę być grzeczny na wizji, na fonii, że tak powiem, zachowywać jakieś tam po prostu maniery odbity. Natomiast ty też emocjonalnie, bo ty żyjesz w tym, Dokładnie. ty przeżywasz kurację każdego, znaczy nie los, tylko sytuację każdego twojego kuracjusza, nazwijmy to umownie kuracjusz. Powiedzmy bardzo emocjonalnie, bo ci zależy na tym, żeby on miał sukces, żeby wrócił po prostu do zdrowia. No. Dokładnie, bo jego sukces pozwala też mi się rozwijać, Tak. tak? Bo każda jednostka chorobowa, bo tak jak ty powiedziałeś, i ja to podkreślam, my nie jesteśmy lekarzami. My pokazujemy możliwość, z której ty możesz skorzystać, żeby wiedzieć, jak możesz mieć wpływ na istniejące już jednostki chorobowe, jak możesz zapobiegać powstawaniu tak zwanych tych chorób cywilizacyjnych i jak możesz zadbać o codzienną profilaktykę zdrowia. My to pokazujemy. Mhm. My nie leczymy. Dlatego tutaj podkreślam, że ja nawet jak nawiązuję współpracę ze swoimi kuracjuszami, jak się mnie pytają, tak, a jaką ty masz specjalizację, tak, co ty zrobiłaś, to ja zawsze podkreślam, nie jestem lekarzem i nawet powiem szczerze, że nie chciałabym nim być w Nie, dzisiejszym świecie. nie. Wolę robić to, co robię. Jestem praktykiem, jestem dzisiaj specjalistą do spraw profilaktyki zdrowia i redukcji wagi. I to jest dla mnie ważne, bo ja sama przeszłam cały ten proces, Mhm. sprawdziłam go na sobie, Mhm. cały program, i dzisiaj z pewnością siebie, z czystym sumieniem, z ręką na sercu pokazuję tą możliwość, dzielę Tak. się tą możliwością. I kto będzie chciał, to skorzysta, bo ja nie jestem dla wszystkich i wszyscy nie będą dla mnie. No, O to właśnie chodzi. Ja też nieraz mówię, że ja też nie jestem dla wszystkich. Ja jestem przede wszystkim dla ludzi mądrych. Nie oznacza to, że dla wykształconych, bo wykształcenie nie jest to same z mądrością. Pamiętać o tym trzeba należy. I posłuchajcie, już będziemy kończyć, faktycznie zbliżamy się, bo już grubo ponad godzinka, ale taka prośba, taka sugestia. Widzicie, co sobą prezentuje Anitka? Znacie mnie. Mamy masę znajomych, którzy też przeszli przez ten program w Polsce i nie tylko w Polsce, bo w wielu krajach ten program jest propagowany, ale chwała Bogu, że w 2012 roku ten program trafił do Polski. Potrzeby są szalone i niektórzy z tych kuracjuszy, którzy wyszli, tak jak Anetka, bo ja od razu wiedziałem, jak wchodziłem w ten program, to ja wiedziałem, że ja będę pomagał ludziom, a Anetka nie wiedziała jeszcze najprawdopodobniej. Dopiero nie później wiedziałam. decyzja była tak, to ja muszę zacząć pomagać innym. Więc posłuchajcie, potrzeby są szalone, bo wiecie doskonale, jaka jest sytuacja dzisiaj zdrowotna. Jeżeli ktoś z Was słuchających miałby ochotę, czy z tego grona Anity, a jeszcze nie dowierzał, czy coś tam, jakieś były przyczyny, ale może kuracjusze Anity, również ci, którzy są u mnie na programie, również ci, którzy nie są jeszcze na programach, tylko słuchają. Słuchajcie, potrzebujemy chętnych po prostu do propagowania tego programu. Czy musicie coś umieć? Wiecie co, czasami lepiej nic nie umieć, żeby nauczyć człowieka od początku, bo czasami jak jest ktoś się trafia taki już z pewną wiedzą, ale nieusystematyzowaną, to trudno wyłowić te błędy myślowe i naprostować tego człowieka. Ale co mówię? No każdy ma szansę. Chodzi o to, żeby pomóc sobie, swoim bliskim, swoim znajomym, a często nieznajomym. Przedwczoraj miałem na przykład telefon gdzieś tam z Polski, nieznany numer. O co chodzi? Pan Janusz Dąbrowski, tak, słucham. Chodzi o nowotwór. I tak potoczyła się po prostu opowieść. Ja mówię, ale skąd pani ma mój numer? No, pewna pani Bożenka,
która akurat wyszła z białaczki, podała, już ja wiem o kogo chodzi, nie ma sprawy, podała numer, nawet no już powiedziała, że rozmawiała kiedyś z panem, czy może podawać numery. Oczywiste, że nie ma problemu, bo tu chodzi o to, żeby pomóc ludziom. I potoczyła się opowieść. Wczoraj miałem takie 3 bardzo ciężkie rozmowy akurat, dotyczące właśnie nowotworów, w tym i dziecko 7-letnie glejak. Tutaj jest masa. Więc słuchajcie, na pewno znacie tego typu przypadki i jest masa ludzi, którzy potrzebują naszej pomocy. Dlatego prosimy was, znaczy to jest tylko sugestia, nikt nie musi tego robić. Natomiast warto byłoby, jeżeli czujecie, że mielibyście ochotę na poznanie. Na moim kanale zresztą jest na playliście kompleksowy program zdrowia. Pierwszy film, ja mówię o tym kompleksowym programie zdrowia, na czym on polega. Zapoznajcie się z tym, przeglądnijcie raz, drugi, trzeci. Może ktoś z was, albo może ktoś z waszych znajomych będzie chciał również to robić. Bo dzisiaj musimy sobie jeden drugiemu pomagać. Są metody, są środki, są możliwości. To, o czym mówiła Anitka. Dokładnie. Posłuchajcie, żeby to tak spiąć, że tak powiem, w pewien sposób, jeszcze raz ja udostępnię ekran i jeszcze raz przypomnę sobie, że tak powiem, Anitkę. A więc jak widzicie, powtórka z rozrywki. Tak wyglądała Anitka. Tak to było. Ja chyba cię pamiętam jeszcze z tamtych czasów. Tak to No, było. Na jednym z pierwszych szkoleń, gdzie myśmy się tam, no widziałem w każdym razie. A dzisiaj jest tak. Dzisiaj jest tak. Można? Można. Można, a więc zobaczmy. Metamorfoza nieprawdopodobna wręcz, ale tu chodzi przede wszystkim o zdrowie. Chodzi o sylwetkę, zwłaszcza dla dziewczyn, dokładnie. to jest bardzo ważne, dla kobiet. Dla mężczyzn no, wielu jest, no, powiedzmy facetów, jak to pewien ksiądz mój znajomy, który też był na programie, taki potężny brzuszysko. Ja mówię, no proszę księdza, tam trochę żartowaliśmy, to był żartowniś. A on mówi, wie pan, panie Januszu, każdy ptaszek musi mieć swój daszek. Ja mówię, czas najwyższy się pozbyć tego daszka i przywrócić światło dla tego ptaszka, no, żeby mu się też słoneczko zaświeciło. Tak sobie żartowaliśmy. Dokładnie. Też zrzucił masę kilo. Anitko, bardzo ci dziękuję za ten bardzo taki emocjonalny speech, bardzo prawdziwy, bardzo taki wiarygodny, bo Anita jest wiarygodna. Ja się bardzo cieszę, że mogłem spotkać Ciebie na swojej drodze życia, dlatego że no, spotkania są nieprzypadkowe. Ci, którzy nam nie pasują, że tak powiem, wibracyjnie, oni odejdą. Oni odejdą, a z Anitą znamy się już sporo latek. Dzięki temu i Kinga Dąbrowska trafiła do niej. Dzięki temu i zaraz, jak on miał na imię? Radek. Radek. Radek się pozbył, natomiast później wystąpiły tam pewne problemy, ale to nie zdrowotne, tylko jakieś tam inne, nieważne. Nie poruszamy tego w tej chwili. Natomiast, no co, robimy dalej swoje. Niezależnie od tego, Dokładnie. co kto powie, jaki stosunek do tego ma, robimy dalej swoje, bo uważamy, że to jest nieprawdopodobnie sensowne. Jest to bardzo skuteczne, jest to bardzo bezpieczne i my zmieniamy życie ludzi. To daje, słuchajcie, taki power, taką satysfakcję, bo nieraz ludzie dziękują. Czasami po jakimś tam długim czasie po prostu dziękują, przypominają, panie Nuszu, albo podsyłają następnych ludzi, wiedzą, że można nam na przykład zaufać. No Anicie można ufać absolutnie, bo ona to przez to przeszła i jest absolutnie uczciwa, etycznie to wszystko robi i tyle. Chodzi o to, żeby po prostu przede wszystkim pomóc człowiekowi potrzebującemu. Anitko, jeszcze raz Tak, serdecznie dokładnie. dziękuję. Szapoba dla Ja ciebie. Tobie też, Januszku, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na ten wywiad. Jestem ogromnie wdzięczna. Od samego rana chodziłam w skowronkach, zadowolona i czekałam na Twoją wiadomość. I tak, kochani, tutaj zgadzam się w 100% z Januszem. Jeżeli to, co my robimy, robimy to z serca i to jest to, co rezonuje z nami, to to jest najważniejsze, bo nie chodzi o to, żeby działać nieetycznie, nie chodzi o to, żeby działać nieuczciwie, żeby kogoś wprowadzać w błąd. Coś tam Chodzi o to, wciskać. tak, nie wciskać. Jeżeli ty zrozumiesz, bo nie wystarczy być świadomym,
ale trzeba też rozumieć. Jeżeli zrozumiesz, to dołączysz, po Tak. prostu dołączysz. A nie, to I nie, no to jest twoje. tak, Każdy musi być wolny w swoich decyzjach. Absolutnie. każdy ma wybór, Tak, każdy ma każdy wybór. decyduje. Z tym, że już na koniec jest taka zasada, którą się nauczyłem wiele, wiele lat temu. Jeżeli chcesz coś zmienić w swoim życiu, to musisz coś zmienić w swoim życiu. O, No i to byłoby super, chyba na tyle, no nie? super. Trzymajcie się, najlepszego wam życzę, papatki, do następnego spotkania. Do następnego.